Jak się czujesz? No chyba do mnie nie dochodzi na razie, co się będzie działo. Ale się cieszę tak, wewnętrznie. A może jak będziemy w samolocie, to będzie takie wow. Totalnie nie wiem, co się dzieje. Jesteśmy! Na razie. Z przygodami, ale się udało. I słuchajcie, robimy testing kółeczek z lotu. Tak, a ja mam z jabłuszkiem, a ja za chwilę otworzę. Ale szpinak. Dobre? Dobra, kółka ze szpinakiem, ale taka, jest dzisiaj doprawione, nie? Nie jest taki... A ja teraz z jabłuszkiem. Chips. I jak ocenkę? 8 na 10, bo jest zimno. Ale dobra. No to Radka, pokaż. Czekamy 40 minut, to jesteśmy my, a tu są inne samoloty, które czekają w kolejce, żeby się po prostu opróżnić. No więc trochę musimy poczekać. Ale już bliżej niż dalej. Jesteśmy. Najważniejsze, że wylądowałyśmy. Hello, witamy w Bukareszcie. Doleciałyśmy z problemami. W sensie samolot był spoko, ale oprócz Czy sam lot trwał godzinę z kawałkiem, a tak na dobrą sprawę. półtora chyba to takiego godziny, ale długo stałyśmy. A w wysiadłyśmy z samolotu po 4,5 godzinach, więc. No, dużo było siedzenia. Ale Ale lepiej, że siedziałyśmy, ale doleciałyśmy, niż jakbyśmy miały w ogóle nie polecieć. tak, podobno tutaj była śnieżyca, Dlatego... dlatego. Pokażę, dodać jakieś księgi sobie, bo jakieś auto są. To już też trochę jest zgarnięte. Ale niby burza śnieżna też przeszkodziła i utrudniła do jazdy i... Tak, i teraz czekamy na taksówkę, ponad 15 minut mamy czekać, ze względu właśnie na to, że są te śnieżyce i dopiero odgarniają ten śnieg. No. Ale... Także my będziemy meldować z hotelu. Właśnie dojechałyśmy i... Jechałyśmy z przygodami. Tak, jesteśmy Kolejnymi. tutaj też na zaproszenie Netflixa i szukamy tutaj czegoś, co może być Netflixowe i... Czekała na nas koperta, tutaj możecie zobaczyć, literka B, jak? Bridgertonowie! To teraz opening koperty. Dearest Gentle Reader. Tak jak jest w oryginale. Co, no i będziemy balować. Jeść. Idźmy jeść. To jest podsumowanie dzisiejszego dnia. Idźmy już jeść. Idźmy jeść, idźmy. Co tam, Dorotka? Właśnie oglądam storki Marysi Leniewskiej i porównuję, czy ma taki sam hotel jak my, czy jednak inny. I jeszcze nie wiem. Jesteśmy właśnie na zakupach. Herbatę ja piłam w Londynie, no jest bardzo dobra, ale też ją piłam, jak byłam w Toruniu na konferencji, tam w tym hotelu było pełno tych herbat, nie są pyszne, ale akurat nie jaśminowa, tylko inne jakieś.
ale no przekrój... O! No. To są takie ciastka, po których w puszce twoja mama trzyma nici i igły. Albo babcia. Albo babcia, no ale tylko jedno pudełko widzę. No, to wszystkie się sprzedały na nici. Dobra, tu mamy coś takiego. Nie, pierwszy raz takie rzeczy widzę. I zobaczymy, co jeszcze przetestujemy. Dajcie znać, czy chcecie test. To jest papryka ostra. I w Węgrzech na przykład jest mega dobra papryka, a nie wiem jak w Rumunii. Okej, my już po zakupkach. Później nagramy wam Haul. co. Tak. Ale kupiłyśmy na razie takie próbne rzeczy i będziemy jeszcze chodzić jutro i pojutrze po sklepach. Zobaczymy, czy coś nam smakuje i co przywieźć do Polski. Mam nadzieję, że pogoda nam jutro pozwoli na to, żeby chodzić w ogóle na Tak, też zewnątrz. jutro mamy ograniczony czas, ale to... Ale uda się, uda się. Jak nie jutro, to już kiedy? Już Jutro nie musimy. ma. Jutro musimy. Jutro, w ostatni dzień to tylko tutaj w supermarkecie. Zaraz wam zrobię przebitki i pokażę wam jak to wygląda. Patrzcie jaki koń, normalnie Ferrari. Musisz tak wiesz jutro, tak sobie tak stanąć przy tym, tak jak on się ustawić i tak zdjęcie zrobić. No to smacznego. Moi drodzy, słuchajcie, tam dzisiaj imprezujemy. Widzicie ten monumentalny budynek, to jest Pałac Ludowy, inaczej Pałac Parlamentu. I tam dzisiaj się będzie odbywała impreza. No tutaj macie widoczek z 12 piętra, z naszego tarasu, z restauracji, gdzie jemy śniadanie. Pięknie słońce świeci. Naprawdę takiej pogody się nie spodziewałam. To jest crazy dziewczyna, dla kontentu zrobi wszystko. No patrzcie, wyszła na zewnątrz i nagrywa. Dorotka, to jak się pije tą herbatkę? Trzeba trzymać spodek, trzeba trzymać też łóżko, ale nie tak, bo to nie jest eleganckie, tylko normalnie, co oni chyba tak trzymają. Ale ta filiżanka jest za ciężka, żeby ją tak chwycić, więc muszę tak. Ja teraz spróbuję wypić się tak jak Dorotka mówiła. Takie piękne słoneczko. Dzisiaj mamy super pogodę na zwiedzanie Bukareszt. Więc zabieramy Was dzisiaj na oprowadzanko po Bukareszcie. Chcemy odwiedzić księgarnię, taką bardzo popularną. Chcemy podejść pod parlament, bo tam będzie się dużo działo dzisiaj. Prowadzić, będę przewodnikiem. Tak. Dorotka ustaliła trasę do zwiedzania, więc zobaczymy co nam się uda. Bo mamy trochę ograniczony czas. Tak, ale ważne, że pogoda dopisuje. Oj, tak, piękne słońce. To nawet wiecie co, nawet jak będziemy w jakimś parku siedzieć albo po prostu spacerować, to też będzie super. Tak, więc tak. Do zobaczenia zaraz. Dobra, a my teraz jedziemy windą Ja się upieram. i lecimy zwiedzać Bukareszt. Patrzcie, jaki cute bałwan. A tak wyglądają zaśnieżone chodniki. Pełno śniegu, lodu, zima. W pełni, ale ze słoneczkiem. Trzeba uważać, ale patrzcie, jakie zaspy. Dorotka, jak się czujesz, że tyle śniegu jest? Na Arktyce. Strasznie dużo. Jesteśmy właśnie w drodze do księgarni z kilku 15-minutowego spacerku miał. 19, to jest chyba półgodzinna walka o życie zrobiła. Bo Albo wiecie, to 40-minutowa. nie chodzi o to, że to jest daleko, tylko chodzi o to, ile jest śniegu.
i Wyszliśmy o 10:25. jest po prostu Jest taka 11:05, chlapa. czyli 40 minut. 40 minut nam zajęło dojść tutaj. A jeszcze mamy 30 metrów do księgarni, więc już docieramy. I słuchajcie, jesteśmy. Jest tu przepięknie. Idziemy patrzeć, co jest i może kupimy jakieś pamiątki. W ogóle przeszłyśmy na wyższe piętro. No i tu jest sekcja dla dzieci, ale znalazłyśmy coś dla siebie, oczywiście. czyli chcę Formuła tego. 1. Ja oczywiście stawiam na Louisa Hamiltona, ale jest jeszcze Leclerc, Sainz, Alonso i Zak Brown. Coś, to jest Grand Prix Trivia Game, można zrobić samemu w sumie, bo są pewnie jakieś pytania i jakieś takie... Jest bardzo dużo książek, bolidów, po prostu wszystko. Wszystko, co jest związane z Formułą 1. Mega się cieszę, że coś takiego się trafiło, aż mi się poprawił humor. No, warto było tu przyjść. Oczywiście nie mogło zabraknąć książek o modzie. Jest tutaj Hermes, Rolex, 100 lat mody i o torebkach, jest o Grecie, więc naprawdę bardzo ciekawe pozycje. Są tu piękne kubeczki na kawę i dla tych, którzy nie lubią tygodnia, oprócz soboty i niedzieli. Najbardziej podobają mi się te kubeczki. Są takie fajnie wykonane. Czuć tutaj taką paryski vibe. W ogóle mają tutaj kilka pięter, bo jeszcze jest dół i góra. Zobaczcie, jakieś to kule restauracyjne. Idziemy. O, to jest Banca de Crédit Romano. A umiem. O, i śnieg spada cały czas z dachu. Ale słuchaj, jak w ogóle wszystko pachnieje, nie? Tak. Bo ogólnie jest ciepło. Wchodzimy teraz do kościółka. Takiego w stylu bizantyjskim. Pięknie tu. Mimo, że było mniej śniegu, to jeszcze by nabrało to. Mówię, że jakby nie było śniegu i byłoby tak ładnie ciepło, fajnie, to byłoby tu tak klimatycznie. Dorotka mówiła, że ten budynek został stworzony przez mnicha i Dorotka ma dla Was ciekawostkę. Ogólnie on został wybudowany w 1724 i jest jednym z najstarszych budynków tutaj w Bukareszcie, ten kościół. Jest w takim wschodnio-bizantyjskim stylu, trochę ma wpływów greckich, tak czytałam, w tamtym okresie tutaj panowały takie właśnie upodobania. Tutaj to w sumie nie jest cmentarz na początku, jak myślałam, ale jak doczytam, to są po prostu nagrobki, płyty nagrobne wystawione tutaj do oglądania takiego na świeżym powietrzu muzeum. Tutaj pod tymi arkadami też niby są te jakieś ławeczki, tam też są te płyty nagrobne i można sobie tutaj usiąść i posiedzieć. I mimo, że jesteśmy w centrum Bukaresztu, to tutaj w ogóle nie słychać samochodów, ludzi, hałasów miasta, tylko jest teraz topnięcy śnieg i ptaki, a na tym podobno są ptaki i fontanny. Teraz pewnie jest niefunkcjonujące. Nie wiem, czy słychać, ale no słychać po prostu topniejący śnieg. Tak, i ptaki, nie wiem, czy tam widzisz tam tych Zarośle. w tych krzewach tam też O, latają. leciał. O, tam jest. O, tu. Wow. Dobrze, idziemy do środka. Tak.
ze śniegiem. Ja powinnam stanąć. To jest mojego wzrostu ogólnie. Kuźwa, jest tak ślisko. Może poślizgnęłam. Ale Boże, jak ślisko! To się nagrało. Ale żyje. Okazało się, że to jest bank, ale jest bardzo ładny. A przed nami najcięższy budynek, na pewno w Bukareszcie, jeden z większych monumentalnych budynków. I dzisiaj wieczorem tam balujemy. Dorcia ma ciekawostki do vloga. Dorota bawi i uczy. Czyli garść informacji. Ten budynek, czyli ten parlament, w zasadzie pałac parlamentu, gdy został zbudowany, musiało pod niego być wyburzona duża część miasta. Jakieś kościoły, szkoły, domy i ponoć 40 000 ludzi musiało się z tego obszaru wyprowadzić, żeby móc wybudować ten budynek w tym miejscu. Według niektórych źródeł jest, jeśli chodzi o powierzchnię, drugi największy po Pentagonie i miał prezentować potęgę Rumunii i taką... No i to widać na załączonym obrazku. To jest najcięższy budynek. No i naprawdę na zdjęciach i na filmikach tego chyba nie odczuwa się, ale jak widzisz go na własne oczy i stoisz przed nim, to naprawdę no kolos. Nie widać. Kolos. Bądź jeśli wejdzie się tam bez mapy, to może tam zostać na noc. Ale są za to kary. Widzimy się wieczorem. Ja jestem już po zakupach w Roszyn. I czekam na Dorotkę. I potem lecimy coś zjeść. I potem jedziemy do hotelu, żeby się już ubrać, przygotowywać do balu. Powiem Wam, że pomimo tego, że jest tylko 4 stopnie, to jest mega ciepło. Chociaż wyglądam tak trochę poubierana, ale jestem rozpięta. No i stoję w cieniu, więc w cieniu jest chłodno, ale naprawdę jest przyjemnie. Nawet bym powiedziała, że w tym futrze to jest mi gorąco. Dorotka, ile zapłaciłaś? Przyznaj się. Dużo, ale bo ja wzięłam 5 takich cukierków i ja je wzięłam na wagę i 5 cukierków kosztowało 35 chyba lejów. Ja miałam takie, nie z czego one są ze złota, jakby. Zapłaciłam 99 lejów w sumie za wszystko. Ale ja dużo rzeczy wzięłam, nie? Okej, no tak, faktycznie, ty dużo rzeczy wzięłaś. Ja też mam zrobione zakupki, tak jak Wam już wcześniej mówiłam. Pięknie wygląda. Ale patrzcie, jak mega w ogóle fabryka żelek. I to potem trafia do naszych naszych zakupków. Wyglądają nasze przygotowania. Dorotka wygląda jak z Bridgertonów mama, Violet. Ten kolor mi się tak kojarzy. A ja tu, w koronie, siedzę i leżę. I czekam. Jak powinnaś, jak prawdziwa księżniczka. No właśnie. Lecimy na bal.
bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy na zaproszenie Netflixa, a za nami pięknie gra pan Skrzypek. Czekamy teraz do kolejki na zdjęcia, no bo trzeba sobie zrobić jeszcze jakieś pamiątkowe foto, ale jeszcze czekają nas bardzo wiele atrakcji. Stay tuned. Tutaj są też klisze. Ekstra, robiliśmy sobie zdjęcia. Nie, to są jakieś taśmy dwustronne. Przyklejona. Ale to jest sklejone. Nie, no jedną kopię tego wspólnego nam zrobił, a nie dwie. Wow! Jej! Wow! A venit momentul să renunțăm la moși. Let me hear you, please. I'm really pleased to be able to represent a demographic that I think is quite a lot. Și pentru asta trebuie să ți-am zis să